poprzednim odcinku Maluch podróżnik wyruszył z Puszczykowa w kolejną długą trasę. Przemierzywszy setki kilometrów europejskimi autostradami, odwiedził Istanbul i wjechał do Azji. Maluch! Wjeżdżamy do Azji! Wjeżdżamy do Azji! Po wielu dniach podróży dotarliśmy do niesamowitej Kapadocji. Bardzo ważny moment w moim życiu. Będę zmieniał olej pierwszy raz samemu. Historyczny wręcz moment. A ja jestem tego typu mechanikiem. Jestem mechanikiem, który kiedyś rozebrał motorynkę wiele lat temu. Do tej pory tej motorynki nie złożył. Minęło kilkadziesiąt lat od tego czasu. Od Puszczykowa przejechałem 3011 km od wyjazdu i jeszcze wcześniej jakieś 1000, czyli ponad 4000 km. I takie też było założenie, że tak między 3 a 4000 chcę zmieniać olej Malucha. Jeszcze zmienię tutaj filtr powietrza. Taki malutki filterek Maluch ma. W warunkach jazdy szutrami, gdzie kurzu jest pełno, warto często to wymieniać. Jeszcze jest ok, ale i tak go zmienimy. Dobra. No jest, wyraźnie. Tutaj do tym. Już po strachu. Przełamałem się. Olej wymieniony, nie było to aż tak trudne. Dobra, to ja jadę na objazd Kapadocji. Maluch dowiózł mnie do jednej z piękniejszych krain w Turcji. Miejsca rozciągającego się na obszarze kilkuset kilometrów kwadratowych i będącego wspaniałym dziełem, tworzonym przez miliony lat. W skałach pochodzenia wulkanicznego natura wyrzeźbiła tu bajkowe kształty, a dzieła dokończyli ludzie zamieszkujący Kapadocję. Przede mną cała skała to jeden wielki zamek. Jestem we wsi Kawusi, której ta skała stanowiła kiedyś integralną część. Niesamowita sprawa. Zjeżdżam w bok. Kapadocja to też plątanina szutrowych szlaków. Jazda taką drogą to frajda, ale i wyzwanie dla maszyny. Zwykle spotyka się tu kłady, a nie maluchy. Na offroadzie dzisiaj Maluch tu zaliczasz. Ale co to dla nas? Niesamowicie tutaj jeździć Maluchem offroadowym. Moja offroadowa bestia, no! No to na dzisiaj dosyć offroadu. Maluch się spisał offroadowo bardzo dobrze. Pierwszy test zaliczony. Rewelacja. W tej okolicy między innymi Bizantyjczycy, szukający schronienia przed Arabami i Mongołami, wykuwali swe domy w skałach, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, często tworząc dosłownie podziemne miasta, fortece. Na jedno z takich miast trafiam w miejscowości Mazij. Mamy tak, mamy młyn, mamy stajnię, kuchnię, winiarnia, wszystko tu jest, kościół,
Spiżarnia. Wszystko pod ziemią. To jest tak zwane chyba living room. Kilka pięter, wiele pomieszczeń, mnóstwo korytarzy, przejść i tuneli. Komponuje się w jedną całość. Miasta schronu. Miasta jaskinie budowano już 500 lat przed naszą erą. Później zostały rozbudowane przez chrześcijan, którym służyły za schronienie jeszcze w czasach Imperium Otomańskiego i aż do początku XX wieku. Nie no, całkiem spore jest to podziemne miasto. Myślę, że ludzie tu mieszkali jeszcze 500 lat temu. Może i później. Tu jest jakieś tajemne wyjście. To są schodki wyrzeźbione w tym. Ale na górę nie będę się piął. Wychodzę, wycofuję się. To jest niesamowite, że momentalnie ludzie odkryli, że skała jest miękka, a można sobie, kurczę, normalnie wyżłobić domki. To jest drzew, to jest kościół. Studnia, ale też z takimi wyżłobionymi schodkami. Trzeba się wycofać. Że ten... Słownie Indiana Jones. Ale też ślepy zaułek. Wycofujemy się. Te fajne drzwi sobie ktoś wymyślił do swojego pokoju. Pokój dziecięcy. No i szczęśliwie mój dobry, duży nos wyprowadził mnie i operatora Kamila z tego labiryntu pomieszczeń. Niezłe to miasto, naprawdę. Wielkie. Można się zgubić. Thank you very much. See you later. Ale fajnie się tu jeździ po tych wioskach tureckich. Miasteczko podziemne, wyżłobione w tych skałach. Niezłe. Czyli nie miasteczko, ale ogromny dom wykuty w skale w środku. Maluch zabrał mnie w miejsce, gdzie w Turcji znajdują się najsłynniejsze penisy. Gigantyczne penisy. Taki wypryk natury jest to tutaj turecki. Po prawej stronie. Miejsce to nazywa się Pasabak, a owe kształty, poprawnie mówiąc, to kominy skalne. Mnie jednak bardziej przypominają grzyby. Najpierw to rzeźbiła matka natura, rzeźbiła te takie, no wiadomo, w kształcie jakim. Później zamieszkali w tych ciekawych kształtach ludzie i dokonali dzieła, rzeźbiąc własne domki. Można rzec, to my w grzybach. Bajeczna okolica. Wszystko mieli ludzie w takich domkach tutaj. Proszę bardzo. Tutaj można było sobie usiąść. Tutaj sobie drugi mógł przysiąść. Tam nie wiem.
Jakaś spiżarnia. Kapadocja jest warta odwiedzenia. Śmiem nawet dodać, że jest to jedno z miejsc na świecie, które trzeba zobaczyć. Zwykle pełna turystów z całego świata, dziś jednak autobusy z chętnymi zaznać jej uroków to rzadkość. Świat przestraszył się konfliktu w sąsiedniej Syrii, który promieniuje swym zasięgiem nawet tutaj, kilkaset kilometrów od granicy. To wróciłem na trasę. Kontynuuję podróż dalej na wschód. Kierunek Nemrut, 500 km. 2 dni jazdy. No niesamowicie to jest, kurczę, przestrzenie, wielkie te przestrzenie. To jest coś pięknego. Ta droga dzisiaj jest niesamowita, cały dzień dzisiaj jest fajny. No nic, chyba będzie gdzieś za jednym z takich wzgórz zaparkować malucha i rozbić namiot. O! Może tam po prawej jakiś jest taki kamieniołom. Pięknie. No, piękne miejsce. O. No to kurczę, dzisiaj po super dniu, super drodze, taki nocleg w kamieniołomie, maluchu. Jak tam? Podoba Ci się? Mi się podoba, rewelacja. Ale fajna była dzisiaj droga, bo kurde ekstra, ta końcówka w szczególności. Zachód słońca po lewej stronie, deszcz daleko, wzgórza i najlepsze w jeździe maluchem człowiek się z tym samochodem wdrapuje na górę, dwójka, jedzie długo, zbliża się ten szczyt, nagle dojeżdżasz do szczytu i kurde, taki widok, nie? Coś niesamowitego, dosłownie marzenie turysty, zmotoryzowanego turysty, ta droga dzisiaj, super. Dobranoc. Dzisiaj planuję dotrzeć do podnóża Nemrut Dagi. Przede mną i maluchem pierwsze poważne góry do pokonania. Przemierzanie świata samochodem ma to też do siebie, że ten krajobraz jednak cały czas się zmienia. Z kilometra na kilometr. Dzisiaj wystartowałem niedawno. Miałem zieloną równinę na horyzoncie wzgórza. Teraz jadę tymi wzgórzami. Krajobraz zupełnie się zmieni. Tutaj chyba jakieś są sady w okolicy. Bo ludzie sprzedają suszone owoce. Chętnie bym sobie coś takiego sprawił. Can I buy this? Buy it? Buy it? Buy it? Nie wiem za bardzo o co chodzi. Chciałem kupić morele suszone, ale miły człowiek zaprosił mnie tutaj, żeby sobie usiadł i chyba poszedł umyć świeże morele, więc może zaprosił mnie na świeże morele. No zobaczymy. O! Which Mickey?
To jest morela suszona. Bardzo dobre. Tyle. A to? Oda, kajse też. Nie zrozumiałem, ale spróbuję. Kilo? Tu. Dziś, prawda? I takie sobie też kupimy. O, teraz sobie jeszcze robię. Dziękuję. Z krótkiego postoju zrobiło się pół godziny degustowania różnych tureckich smakołyków. Po drodze Przede mną sporo podjazdów i powolna wspinaczka. Na razie na drugim i trzecim biegu. Maluchowe 24 konie mechaniczne jeszcze dają radę. teraz z głównej drogi skręciłem w taką boczną, skrót tak zwany, który ma mnie doprowadzić właśnie do samego kempingu nieopodal góry. Skrót ma prowadzić przez też wzgórza i wzniesienia. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Co jakiś czas pojawiają się takie wioski w dolinach między wzgórzami. Domy wśród takich małych poletek uprawianych ręcznie. Nie wiem, co ludzie tutaj uprawiają, ale niesamowita praca tutaj się toczy na tych polach. Taka prawdziwa wieś. Nawet zapachy, które do mnie docierają, to takie wiejskie po prostu. Przypomina mi się dzieciństwo i czasy jazdy na koniach właśnie w takich klimatach. Wszyscy pracują równo w polu. Tymczasem Maluch dzielnie pnie się coraz wyżej. Drogi robią się węższe i bardziej kręte. Wioski coraz trudniej dostępne. Krajobrazy jeszcze bardziej malownicze. Taka góra, że hej. O jacie. Idziemy, Maluchu. Ledwo jedzie na dwójce już pod tą górę, Biedronczysko. Tak jak w Etiopii, kurczę. Dawaj! Maluch jadąc pod górę nie może się zatrzymać. Brak synchronizacji pierwszego biegu nie ułatwia sprawy. O kurczę, no. Co za widoki teraz. Warto i tu było zjechać z głównej drogi. Tu droga sama w sobie staje się przygodą. Jezus, o, no i tak sobie dzisiaj jedziemy. Haha. Maluch. Jak na razie najwspanialsza droga tej trasy. Niesamowite. O, no. I ten widok, kurczę. Drogi widzu, gdybyś chciał kiedyś tędy jechać, to jest skrót do góry Nemrut. Musisz zboczyć w lewo. Nie wiem już nawet za jakim miasteczkiem. Można to sprawdzić na moim trackerze.
Dojechałem. Maluch mnie tu dowiózł. Ciężko było. Piękna trasa. Super. Yeah, welcome. Thank you. Piękna była trasa, ale kurczę ciężko było, ciężko. Dla kierowcy i maszyny. Pod górę cały czas wspinaliśmy się. Shooter. No, malucha hamulce, później zjazdy, hamulce dostaje w kość, silnik, zawieszenie. Ale jesteśmy, udało się. Dzisiaj jadę zobaczyć górę Nemrut, grobowiec, ponoć jest tam na wierzchołku taki kopiec sypany, a wokoło kopca są takie tarasy z niesamowitymi rzeźbami królów i bogów. Ciekawe miejsce do zobaczenia. Muszę tam najpierw jednak wjechać. Droga ta to test możliwości maszyny. Sprawdzian silnika w ekstremalnych warunkach. Aż mnie wszystko boli! Męczy się maszyna, kurczę, męczy go. Trochę tutaj, pod tą górę niestety. Także mam wątpliwości, czy jechać dalej, czy nie. Bo to jeszcze 10 km. A tak sobie tutaj ludzie fajnie mieszkają, wysoko. Zimą pewnie odcięci od świata. Zupełnie. Jakby co, chłopaki, to... Yes, yes. Later, it's still working. Yes. Okej. Udało się. Przy pomocy lokalnych ludzi. No maluchu, zobacz jakie wspaniałe krajobrazy się przed tobą otwierają. Pomyśl sobie, że żaden maluch tutaj nie był przed tobą. Jesteś największym eksplorerem swojego gatunku. Książki o tobie piszą. Słuchaj, filmy powstają. Taki jesteś dzielny.